jakby nie rodzimy się z tą wiedzą, czym jest wolność, Mhm. czy czym jest Mhm. miłość. My się tego Mhm. uczymy całe życie, prawda? Też wiesz, że tak z czasem też trochę złagodniałam, nawet bardzo złagodniałam w swoich osądach, też nawet tych, co ja robiłam w przeszłości, tak. Wiadomo, że w święta nie jestem i w ogóle tam dużo jest rzeczy, które, no nie wiem, nie są jakimś życiem perfekcyjnym, idealnym, dalekie, dalekie od tego, tak, dużo błędów i tak dalej, ale to jest właśnie ta nauka, to jest właśnie ta ewolucja, to wzrastanie i to, że myślimy, że najpierw to jest wolność, to jest ucieczka od czegoś i że ta wolność to jest zawsze od czegoś na zewnątrz, tak? Mhm. Że to jest coś na zewnątrz, co nas Tak, niewoli, ale tak. tak naprawdę to jest właśnie największa iluzja. To nie Mhm. jest nic na zewnątrz. To, to są te rzeczy, które sobie sami gdzieś tam pobudowaliśmy, ale też nie jest to nasza wina, że my to zrobiliśmy specjalnie, tylko Mhm. no taki jest ten świat, że jest jak jest, ale właśnie tak jak mówisz, to jest nasza odpowiedzialność wziąć to na swoje podwórko i tu u siebie posprzątać i tu nie zwrócać tego, że to świat mnie więzi, czy to system mnie więzi, czy pieniądz mnie więzi, czy ten kraj, czy cokolwiek, jaką tam mamy historię, bo tak naprawdę to więzienie jest w nas. To są nasze wewnętrzne konflikty, te ograniczające przekonania. Istotne tematy. Jak odzyskać wewnętrzną wolność? Cześć Monika. Cześć, a ty Maja? Bardzo się cieszę i dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia rozmowy, do rozmowy o ważnym temacie, o temacie wewnętrznej wolności. I jakbyś mogła tak na początek powiedzieć, czym jest dla Ciebie ta wolność i jak do niej dochodziłaś, tak bardzo, bardzo pokrótce. Mhm. Bardzo pokrótce to będzie trudne, bo ja bardzo gaduła jestem, ale postaram się i dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję za możliwość tutaj też przedstawienia mnie, swojej społeczności, więc witam też wszystkich, którzy oglądają. Em, Wolność, wolność. To jest takie słowo bardzo, bardzo duże, ogromne. I wolność wewnętrzna dla mnie to jest jedna z ważniejszych wartości w moim życiu. I wiem, że każdy z nas ma takie wartości, według których działamy, według których jakby czasami bardzo nieświadomie one kształtują nasze życie. I ja właśnie nie wiedziałam o tym, dopiero w ostatnich latach uświadomiłam sobie, że to jest właśnie to, co, co sprawia, że ja czuję, że żyję, że ja czuję, że życie ma sens, że ja czuję, że się spełniam i że właśnie wolność to jest życie na własnych zasadach, tak? I to jest to, że gdybym się zapytała przeciętnej osoby, dała może chwilę na odpowiedź, bo właśnie to jest takie duże hasło, że czasami jest tak, ojejku, no nie wiem, co to właściwie jest wolność, tak? I to jest też ciekawe, że często my bardziej postrzegamy, czym jest przeciwieństwo wolności, bardziej na to zwracamy uwagę, tak, niż na to, czym jest wolność, czyli że to jest brak jakiejś formy niewoli. Dziękuję, że jesteś. Jeżeli to wideo porusza coś ważnego w tobie, daj znać w komentarzu poniżej. Twoja perspektywa jest dla mnie ogromnie cenna, a jeżeli uważasz, że treści, które tu publikuję, są wartościowe, podziel się nimi z innymi, zostaw lajka i zasubskrybuj mój kanał. Więcej znajdziesz w opisie pod tym wideo. Miłego oglądania. I to jest tak podobne do momentów, kiedy w życiu pytamy się, czego chcemy od tego życia i nie wiemy, bo wiemy, czego nie chcemy, tak?
No ale to jak wiemy, że czego nie chcemy, co trochę słabe jest, bo wyobraźmy sobie, że idziemy do sklepu i jest taki sprzedawca, który ma nam pomóc, tak? Więc jesteśmy w tym sklepie i chcemy czegoś od życia. No, ale sprzedawca się pyta, teraz przejdziemy znowu na te przedmioty, to proszę powiedzieć, czego chcesz. A ty mówisz tak, no nie chcę czerwonych skarpetek, tak? No to okej. No nie chcę też butów z plastiku. No okej. Tak. No i w ten sposób, czy my gdziekolwiek dojdziemy przed zachodem słońca? No nigdzie, więc dlatego to jest tak, dla mnie to jest ważne określić sobie, czym jest ta wolność dla mnie, i czym jest to, czego ja chcę w życiu i czym jest ta wolność wewnętrzna dla mnie. To jest przede wszystkim wolność od schematów umysłu, które nam nie służą. I to jest to dla mnie, aczkolwiek to się zmieniało na przestrzeni lat, bo wiemy, że dojrzewamy, tak? I jak byłam nastolatką, to wolność to był bunt, tak? I dla nas wszystkich też. Pewnie dla ciebie też, Atimaja, prawda? Tak, I tak. gdy później, nie wiem, może idziemy na studia, czy idziemy do pierwszej pracy, znowu ta wolność to jest znowu coś innego, to jest to bycie na swoim może, a może to jest ta wolność, że nikt nam nie mówi, co mamy robić, tak? I później ta wolność znowu się zmienia i znowu się zmienia i w końcu teraz dla mnie ta wolność to jest właśnie wolność od cierpienia tak naprawdę. Tylko, że cierpieć i tak będziemy cały czas, tak? Że nasze ciało cierpi, możemy cierpieć na choroby chociażby, czy stale, czy tylko od czasu do czasu, ale cały czas mamy wybór, żeby być wolnym w swoim umyśle, czy wolnym duchem, jak to mówić. I tutaj jeszcze, wiesz, możemy wejść w warstwy i w warstwy, ale dlatego, że jesteśmy tutaj razem, chcę się ciebie zapytać też, czym dla ciebie jest wolność? Mhm. Tak, powiem ci, że ten temat, w ogóle to słowo wolność, od jakiegoś czasu jest mi bardzo bliskie. Znaczy, ono jest od zawsze mi bardzo bliskie, tak jak powiedziałaś, te momenty buntu, momenty właśnie wolność na zasadzie, że ja nie wiem, mogę wyjechać za granicę, tak? Zobacz, jakie to też jest mega w nas gdzieś głęboko, po tych też rodzicach, że nie mogli wyjeżdżać i tak dalej, gdzieś tam to pokłosie, że jak nam po prostu otworzyli granicę, to my po prostu od razu poleciałyśmy. Tak, tak, bo my żeśmy przez chwilę rozmawiały z Atimają bez kamery i właśnie Tak, rozmawiałyśmy o tym, jak to obydwie wylądowałyśmy za granicą w tak. poszukiwaniu wolności. Wolności, dokładnie, wolności. No i to, co powiedziałaś, że wolność od, czyli jakby takie wyzwolenie się z, to jest jedna sprawa. Ale ostatnio mocno, ponieważ ja też bardzo intensywnie pracuję ze sobą nad zmianą niewspierających mnie przekonań, takich autodestrukcyjnych nawyków, uświadomiłam sobie, że w ogóle słowo wolność to jest słowo pochodzące od słowa wola, czyli działanie zgodnie ze swoją wolą, tak Mhm, naprawdę, w takim mhm, głębokim sensie, a nie bycie przeciw. Czyli mhm. nie na zasadzie, bo zobacz też te nasze odruchy takie Bunty, tak, buntu, tak. ucieczki, one tak naprawdę są automatyzmami pewnego rodzaju. To jest, wiesz, na Mm, zasadzie właściwie nie wiem dlaczego, ale uciekłam. Prawda? No bo tak, nie? Że czułam tak. tak, że coś mnie pcha, żebym coś zrobiła, albo żebym się zbuntowała, albo żebym uciekła, albo nie wiem, żebym wyszła z tej relacji, bo mnie nie wiem, coś tam, ale tak naprawdę nie wiem, co to jest. Czyli coś mną kieruje, tak? Na przykład, albo wolność, że ja mogę sobie jarać jointy, bo ja też miałam to, nie? Że właśnie, że i ta niewola, że tutaj to prawo jest i tak dalej, które nam nie pozwala na robienie tego i tak dalej. Więc dla mnie też to była ta wolność, ale jak sobie uświadomiłam, że kurczę,
że to do końca i z dzisiejszej perspektywy nie była wolność, tylko działanie z tymi jakby według podświadomych mechanizmów, które mną kierowały. I dopiero wolność dziś dla mnie jest mocno o braniu odpowiedzialności za siebie, za swoje właśnie decyzje, za swoje wybory. To jest dla mnie dzisiaj wolność. I jak sobie to uświadomiłam, że to jest ta wolność, że ja mogę, nie wiem, pójść do więzienia i siedzieć w więzieniu i być wolna, bo ja wybieram, co ja o tym myślę. I wiesz, i wybór na zasadzie coś mi się przytrafiło jakiegoś. I to, że ja jestem w stanie zobaczyć to, jakim to jest, albo jakby sobie wykreować taki świat, w którym powiedzmy jakaś trudna sytuacja działa na moją korzyść, a nie wbija mnie w różne trudne smutki, żale, bla, 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 bla. To jest ta wolność, że ja mam wybór. Czy to, że nie wiem, ktoś coś mi złego zrobi, czy ja będę szlochać, płakać, wyzywać tego człowieka, czy ja jednak zwrócę uwagę na siebie i uświadomię sobie, kurczę, może to jest też trochę o mnie, może jestem naiwna, może gdzieś ja siebie okłamuję, oszukuję, w związku z tym ta rzeczywistość mi się tak pokazuje. I dla mnie o tym jest wolność. Tak, zawarłaś tutaj też całą tą podróż, bo tak naprawdę o takich rzeczach my jakby nie rodzimy się z tą wiedzą, czym jest wolność, Mhm, czy czym jest mhm, miłość. My się tego mhm, uczymy całe życie, prawda? Też wiesz, że tak z czasem też trochę złagodniałam, nawet bardzo złagodniałam w swoich osądach, też nawet tych, co ja robiłam w przeszłości, tak. Wiadomo, że w święta nie jestem i w ogóle tam dużo jest rzeczy, które, no nie wiem, nie są jakimś życiem perfekcyjnym, idealnym, dalekie, dalekie od tego, tak, dużo błędów i tak dalej, ale to jest właśnie ta nauka, to jest właśnie ta ewolucja, to wzrastanie i to, że myślimy, że najpierw to jest wolność, to jest ucieczka od czegoś i że ta wolność to jest zawsze od czegoś na zewnątrz, tak? mhm, Że to mhm. jest coś na zewnątrz, co nas Tak, niewoli, ale tak. tak naprawdę to jest właśnie największa iluzja. To nie Mhm, jest nic na zewnątrz. To są te rzeczy, które sobie sami gdzieś tam pobudowaliśmy, ale też nie jest to nasza wina, że my to zrobiliśmy specjalnie, tylko mhm, no taki jest ten świat, że jest jak jest, ale właśnie tak jak mówisz, to jest nasza odpowiedzialność wziąć to na swoje podwórko i tu u siebie posprzątać i tu nie zwrócać tego, że to świat mnie więzi, czy to system mnie więzi, czy pieniądz mnie więzi, czy ten kraj, czy cokolwiek, jaką tam mamy historię, bo tak naprawdę to więzienie jest w nas. To są nasze wewnętrzne konflikty, te ograniczające przekonania i też nasze wyobrażenia o tym, jak coś powinno wyglądać, takie mhm, wszelkie sztywne, skostniałe schematy, czy mogą być też religijne, mhm, czy nawet i mogą być i filozoficzne, tak? Chociaż filozofia tutaj bardzo pomaga, bo filozofia kwestionuje wszystko i to jest właśnie ta nauka wewnętrznej wolności, to jest nauka kwestionowania i po pierwsze, i to jest naturalna droga, będziemy kwestionować to, co na zewnątrz, no bo to jest łatwo zobaczyć, tak? Więc no mhm, tutaj trzeba, tu rodzina, to tutaj tacy są i owacy, trzeba od nich spieprzać, tak mhm, jak, mhm, tak jak, tak jak my. Na przykład mhm, ja wyjechałam do Anglii, a ty Maja byłaś w Grecji i tam szukałyśmy tej swojej wolności i wtedy, ale wtedy się uczymy i widzimy, że pomimo tej pozornej wolności, no coś może nie do końca jest tak. I co to mhm, jest? I zaczynamy szukać i się okazuje, że to te nasze wewnętrzne konflikty, tak, że jeżeli jesteśmy w związku na przykład, który nam nie służy, to to nie jest to, że ta osoba nas więzi, tak? Bo my się zgodziliśmy być z tą osobą, więc albo podejmiemy tą lekcję i nauczymy się od tej osoby,
to, czego ta osoba ma do nas do nauczenia, oczywiście bez przesady, bo jeśli to jest związek przemocowy, to w ogóle to są inne prawa, tak? Ale to nie jest ta osoba i ta osoba jest, ten związek jest w relacji, na przykład skupiając się na tej wolności w relacji, tak? To jeśli godzimy się być z jakąś osobą, tak? Być partnerem na dobre i na złe, nie mówię, że od razu ślub, ale tworzymy wspólną rzeczywistość, razem wzrastamy, no to nie możemy jakby jednocześnie czuć, że ta osoba nas w jakiś sposób ogranicza, bo ta osoba zazwyczaj po prostu pokazuje nam tylko jakiś schemat, który jest w nas, tak? I co można wziąć właśnie wtedy, to tą odpowiedzialność za siebie, spojrzeć szczerze wewnątrz i rozprawić się z tym. I to nie jest łatwe i to może teraz tak mówię bardzo prosto, ale to nam zajmuje czasami lata, szczególnie te naprawdę krzywdzące nas przekonania, na przykład miałam takie spotkanie nie tak dawno temu z klientką, która po prostu uważała, że ona nie zasługuje na pewne rzeczy. I to niezasługiwanie było tak jakby z nią zżyte, że bardzo, że ciężko było jej w ogóle dostrzegać jakiekolwiek możliwości w jej życiu, jakiekolwiek możliwości poprawy, no bo jeśli nie zasługuje, no to nie zasługuje, a jeszcze to środowisko, w którym dorastałyśmy, tak, i przynajmniej ja dorastałam, mój rocznik, gdzie no, musiałam chodzić do kościoła, u mnie w rodzinie nie było innego wyjścia i słyszałam cały czas, że jest moja wina i moja bardzo wielka wina, to wiem, że dużo się o tym mówi, ale to właśnie, no niestety, to wszystko działa na naszą podświadomość, my w to wierzymy i nawet jeśli świadomie oszukujemy, bo to jest czasem robienie dobrej miny do złej gry, prawda? I mówienie sobie, nie, no przecież wiem, że zasługuję, tak? Bo słyszymy, już teraz jest dużo, jest ten cały ruch Afirmujemy. świadomościowy, tak, i oczywiście i zasługujemy, i trzeba mówić pozytywnie, i to jest wszystko fajne, ale jeśli to bardzo się kłóci z tym, co mamy w środku, to tak naprawdę to powoduje narastanie konfliktu, bo ta nieświadoma część z nas, która wie, że nie zasługuje, ona tam opór, po prostu rośnie ten opór i jest tylko coraz gorzej i w pewnym momencie to po prostu wybuchnie, tak? Więc takie niezasługiwanie jest bardzo częste i ja też tak trochę się czułam i też tak, może powiem, że nie trochę, ale mam takie sfery życia, gdzie to u mnie jeszcze pracuje i ja to widzę. A są sfery życia, gdzie tego nie ma. I być może też większość z nas tak ma, że to gdzieś się odzywa w jakiejś jednej sytuacji, ponieważ akurat to zostało bardzo silnie zakodowane. I, i to jest właśnie dla mnie ta wolność, której w zasadzie też nie dały mi żadne inne drogi takiego, może właśnie widzę, że już wchodzę trochę na tą ścieżkę, co z tym zrobić, tak? Bo teraz jak myślę o tej klientce, to od razu weszłam w ten proces już właśnie co dalej, tak? Bo bardzo często nawet i w coachingu jest tak, że takiej osobie pomaga się czuć lepiej z tym, jak jest, tak? Że ona czuje, że się nie zasługuje i takie pocieszanie, i nawet w coachingu to występuje, że staramy się, żeby ta druga osoba się poczuła z tym lepiej, jak jest. Ale jak dla mnie nie o to chodzi. Ja po prostu chcę, nie jestem zainteresowana tym, żeby się drugi człowiek lepiej poczuł w ten sposób, bo to jest przykładanie plasterka na ranę, która potrzeba operacji, tak? Mhm. Więc to nie pomoże, więc to jest ograniczające przekonanie, które nie jest prawdą o tobie. To nie jest prawda o żadnej z nas, o żadnej kobiecie, o żadnym mężczyźnie. My wszyscy zasługujemy na to, co najlepsze. Tylko że jeśli w to nie wierzymy, to jest właśnie ograniczenie naszej wolności. To jest zniewolenie. Nie jesteśmy tak naprawdę zniewoleni
Oczywiście można patrzeć na polityczne, religijne, inne aspekty. Mnie to nie interesuje, nie jestem politykiem, ja jestem coachem, więc mnie interesuje to, jak uczynić życie człowieka lepszym, jak ten człowiek może ewoluować, jak może transformować do właśnie tej pełni w sobie, do tej wewnętrznej wolności, od cierpienia, od własnych ograniczeń, bo tak naprawdę my sobie sami zakładamy kajdany, ale nie wiedząc o tym. Właśnie to nie jest nasza wina, wszystko jest w porządku, ale pora właśnie wstać, rozejrzeć się i powiedzieć, ja chcę coś z tym zrobić, Mhm. bo świat byłby o wiele lepszym miejscem, gdyby każdy z nas to zrobił. Bo tak naprawdę em, to ta iluzja zniewolenia też bierze się z naszego ego, z naszego Mhm. porównywania się do innych, z oceniania innych. I my też nie potrafimy jakby to zastopować. To i tak się dzieje, bo taka jest natura ludzkiego umysłu, czyli samoobserwacja, tak, samoświadomość tego, co się w nas dzieje. Czy ta myśl, która się pojawiła w mojej głowie, czy ona jest prawdą? Bo w ogóle też nasz język jest tak skonstruowany, że w temacie porównywania się do innych, czy jakby postrzegania w ogóle innych, że na przykład gdy mówimy o tym, co może zrobić dla nas drugi człowiek, mówimy, że on ma dla nas usługę. Czyli jeśli my coś od kogoś kupimy, powiedzmy sobie, to my myślimy, że już mamy tego człowieka, on nam usłuży teraz, tak? I, Mhm. Mhm. prawda? Widzisz to, Atimaja, Tak, że że w służba to samym jest, tak. języku jest Mhm. Mhm. zakodowane to, Tak. że ktoś tu nam usłuży, więc idziemy do restauracji i ktoś, nie wiem, może coś źle poszło w kuchni, kelner to przyniesie, my się zdenerwujemy i uważamy, że my możemy naubliżać temu człowiekowi tylko dlatego, że wykupiliśmy usługę. Nie, Mhm. to jest właśnie to z poziomu ego i to jest nasze największe zniewolenie, że nam się wydaje, że wartość innego człowieka jest wyższa lub niższa od naszej. Mhm. To jest to Mhm. zniewolenie. Mhm. I to Tak, jest i wszystko w głowie, prawda? dokładnie. I dla mnie to też jest właśnie o tej wewnętrznej walce, o której ty mówisz, którą widzimy na zewnątrz, że zobacz, te wszystkie czy to systemy polityczne, społeczne, kościelne, jakieś tam, one istnieją dlatego, że no, ta podświadomość jakby je wspiera. Bo gdyby każdy teraz zajął się sobą, wziął odpowiedzialność za siebie, okazałoby się, że one są niepotrzebne, że my możemy inaczej tworzyć tę rzeczywistość, inaczej tworzyć społeczności i tak dalej. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na to, bo teraz jest taka moda na tworzenie takich jakby wiosek, komun i tego typu społeczności, które są tak naprawdę samowystarczalne, takie odpięcie się od systemu. Mhm. Natomiast to, co ja gdzieś tam usłyszałam już wielokrotnie, osoby, które były w tym z jakichś różnych względów, no nie są tam już, no bo jakby uciekając, bo to jest to samo, nie? Jakby my uciekamy od tego systemu, żeby stworzyć coś nowego. Ale w momencie, kiedy my nie weźmiemy odpowiedzialności za siebie, za swoje różne, nieprzepracowane, niezobaczone, nieukochane aspekty, to one będą wywalać tak samo w wiosce na końcu świata, jak i w pracy w korpo. Tak, że to jest 1 do 1, O, jakby te sytuacje się nie zmieniają po prostu i też na przenosimy. przykład tak, i brak komunikacji, bo ja uważam, że to jest też to bardzo, jakby bardzo duży aspekt tego. I to, o czym mówiłyśmy na początku, że taka komunikacja ze sobą, właściwie czego ja chcę. No dobrze, mogę sobie zrobić listę, czego ja nie chcę. Ja nie chcę pewnych rzeczy, bo mam
różne negatywne doświadczenia z tym, tak? Z czerwonymi skarpetkami, z plastikowymi butami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czego ja tak naprawdę chcę i odpowiedź na to nie jest z głowy. Hmm. Znaczy, ona może być z głowy, ale to nie jest ta odpowiedź. Ta odpowiedź jest Warto ze szukać. środka. Tak, Tak. jest ze środka, z tej wewnętrznej naszej esencji, do której my bardzo często nie mamy dostępu, bo jesteśmy tylko na zewnątrz. Albo tylko do pewnego momentu jesteśmy ze sobą, tak? Na powierzchni, bo nie chcemy dotykać tego, co trudne, bo nie chcemy właśnie widzieć, ukochać, przyjąć tych części, z których może nie jesteśmy dumne, to co też mówiłaś, nie? Hmm. Że to jest gdzieś. I do momentu, kiedy to nie nastąpi, no to te rzeczy się nie udadzą, bo, bo, bo bo i tak będą konflikty, będą tylko konflikty i jakieś nieporozumienia i tak będą, tylko chodzi o umiejętność stawania do tego, tak? Czy ja na przykład, nie wiem, pokłócę się z tobą i się na ciebie obrażę i przestanę odzywać, czy ja jednak wezmę odpowiedzialność za to i powiem, wiesz co, to co powiedziałaś albo zrobiłaś, było dla mnie trudne, było dla mnie bolesne, bo to i tamto. I wtedy jest zupełnie inaczej, albo nie wiem, coś mnie striggerowało, a Tak. nie na zasadzie, że o, bo ty jesteś winna i ja się odwracam i uciekam, do widzenia, bo ja nie chcę mieć z tobą do czynienia. Tak, ale to, a ty Maja, o czym mówisz, to jest wyższa szkoła jazdy, bo to jest bardzo trudno przyznać się do własnego błędu. I wiem, bo praktykuję, a mimo wszystko czasami jest bardzo trudno. I Mhm, tutaj też nie chcę, żeby to zabrzmiało trochę tak jak ocena, że osoby, które tego nie robią, mhm, bo oczywiście nie robimy tego przez długi czas w życiu, bo nikt nas tego nie nauczył. Po prostu nikt nas tego nie nauczył, no więc jak mamy to robić? W końcu powoli gdzieś tam odkrywamy, że jak powiem przepraszam, to się poczuje lepiej tak naprawdę. To po prostu kamień z serca, ale przejść przez gardło to może nie chcieć, szczególnie no nikt po prostu nas tego nie nauczył. I mhm. w momencie, kiedy zrobimy to raz, zobaczymy, jak to jest po prostu niesamowicie uzdrawiające, to Wyzwalające, tak. tak. I po prostu wtedy sami siebie uczymy i właśnie sami dla siebie musimy być tymi nauczycielami, bo bardzo często nie ma tych nauczycieli. Oczywiście można właśnie słuchać, wiesz, takie rozmowy są ważne i są właśnie, i są coachowie, tacy jak ja, są terapeuci, bo czasami tu chodzi o to, że taki człowiek potrzebuje też terapii, że żaden człowiek nie jest zły. Żaden Mhm, człowiek nie rodzi się zły. My wszyscy jesteśmy z natury po prostu dobrzy, ale tak, a nie inaczej toczy nam się to życie. I, mhm, i jeśli tylko jest w tobie, teraz mówię już do tych osób, które nas słuchają, jeśli jest w tobie chociaż najmniejsza iskierka do tego, żeby być, żeby czuć się lepiej, bo już tam chrzanić to, być lepszym człowiekiem, to takie górnolotne słowa, ale po prostu, żeby to się zaczyna zawsze od tego, ja się chcę czuć lepiej ze samą sobą, ze samym sobą. I jak ja mam to w ogóle zrobić, tak? No i jak w ogóle się nie wie, to fajnie właśnie iść do kogoś, kto troszkę nakieruje, czy iść na medytację, na chwilę wyciszenia, na takie złapanie kontaktu ze sobą, bo to, o czym rozmawiamy, w ogóle świetnie się wpisuje w moją taką autorską ścieżkę rozwoju, coś, co ja zauważyłam, zebrałam, nie wiem jak to nawet nazwać, ale nazwałam to 4 filary wewnętrznej wolności. I to nie jest jakaś liniowa ścieżka, to jest to coś, co się przenika, ale właśnie ten pierwszy filar, to gdzie zawsze zaczynamy, to jest samopoznanie. A żeby zacząć w ogóle, żeby właśnie to, czego ja chcę, to oczywiście na początku to będą przychodziły te odpowiedzi, czego nie chcę. No to dobrze, zapisujemy wszystko, bo można, nie trzeba pracować z coachem, można pracować samemu, można otworzyć dziennik, można siadać do medytacji, można oddechowe sesje robić, jest tyle dróg rozwoju, można pracować z ciałem, można w jodze, można nawet biegać.
można spacerować, ale właśnie jakby trzymać rejestr tych swoich myśli, więc na początku będzie przychodzić, czego ja nie chcę, ale za chwilę przyjdzie tam nieśmiała myśl, bo jak damy tym częściom siebie, które trzymaliśmy tak długo gdzieś tam w tym wewnętrznym więzieniu, żeby przypadkiem się nie wychylić, żeby być grzeczną i żeby pasować, żeby nikt tu nas nie uciszał, tak jak kiedyś, że ryby i dzieci głosu nie mają. I właśnie zaczną się pojawiać te takie głosy, a ja chcę tego, ja bardzo chcę tego, tak? I powoli po nitce do kłębka odkrywamy to. I na początku to bunt też ma niezwykłą siłę. I bunt też jest świetnym narzędziem, czy no właściwie narzędziem do tego, żeby odkrywać, czym dla nas jest wewnętrzna wolność, czym dla nas jest wolność, bo czasami właściwie to myślę, że wszystko zaczyna się od buntu, od trochę złości, tak? Te Tak. emocje, że złość jest zła. Nie, złość nie jest zła. Złość też mówi o czymś ważnym i warto jej posłuchać, tak? Bo na początku to będzie bunt, a później będzie zrozumienie, a później może znowu będzie bunt, a później może trochę żałoby i ta ścieżka nasza, każdy będzie miał swoją indywidualną drogę do tej właśnie wewnętrznej wolności, do tego, żeby zobaczyć, że kurczę, właściwie to ja tak myślałam przez całe życie, a to wcale nie jest prawda. A to na przykład sprawiło, że ja ostatnie 10 lat tylko służyłam innym, prałam, gotowałam i nic nie robiłam, bo myślałam, że tak trzeba, tak? Ale jest też taka sekretna broń wbudowana w kobiety też. I to jest, gdy o tym czytałam, to bardzo, bardzo mi się to spodobało, że kobiety w pewnym momencie życia, jak już odchowają dzieci, bo tutaj też ja głównie pracuję z kobietami, więc ten temat wewnętrznej wolności co dla kobiet to znaczy, tak? Bo mimo wszystko my przez wieki całe miałyśmy tą wolność ograniczaną mocno i tak naprawdę prawa do głosowania mamy od bardzo niedawna nawet, więc kobiety, słuchajcie, mają w momencie perimenopauzy czy menopauzy zmienia się cały balans hormonalny. I o ile te hormony są w takich proporcjach, w takiej mieszance, że jak mamy dzieci, to właśnie wszystko idziemy w tą opiekuńczość, idziemy w to dbanie o innych, w to budowanie ogniska domowego. Ale w momencie, gdy zaczyna się perymenopauza, menopauza, te hormony zupełnie się zmieniają i my fizycznie nie mamy tej cierpliwości. Ta kobieta, która cały czas była pogodzona, była fajnie się czuła w domu i tak dalej, i nagle się okazuje, że dusi się, że po prostu wszystko ją zaczyna wkurzać, że już nie może tego znieść, że nie może patrzeć na partnera, że dzieci mówi im, nie interesuje mnie, co będziecie jeść na obiad, idźcie sobie kupcie, zróbcie sobie, tak? I to jest to, że nasza fizjologia jest po naszej stronie, chemia naszego organizmu jest po stronie kobiety. Spełniłaś swój obowiązek, tak? To życie zostało przekazane, to życie zostało zachowane i jak bardzo piękne są czasami te czasy, to nawet właśnie i u kobiet, które cały czas też jakby realizowały i karierę, i życie rodzinne, też są te zmiany, ponieważ no, nasze ciało przechodzi rewolucję, więc nasze życie zewnętrzne też przejdzie rewolucję, tak? I to jest dla mnie taki dobry news, bo mamy ten mechanizm wbudowany gdzieś. I bardzo często obawiamy się menopauzy i nie jestem tutaj ekspertem i jest ona, u mnie jest na czasie w każdym razie i może być tak, że właśnie, że boimy się, że to jest jakieś coś strasznego i że to już w ogóle koniec w ogóle życia, nie wiem, młodości, w ogóle marzeń, planów, no nie wiadomo, różne mamy myśli i nikt nas na to nie przygotowuje, ale tak naprawdę im więcej ja o tym czytam, im więcej o tym myślę, im więcej to obserwuję i u siebie, i u innych, to tak naprawdę jest taką bramą do wewnętrznej wolności też,
gdy następuje takie samoistne przewartościowanie i, i fajnie wtedy mieć obok siebie kogoś, kto albo przez to już przeszedł, tak jak kiedyś były matki, babki, żyliśmy bliżej siebie, teraz te więzi rodzinne są troszeczkę, no inaczej to wygląda często, czy daleko jesteśmy od siebie, ale mamy internet, mamy literaturę, mamy różne społeczności, które mogą wspierać inne kobiety, czy mentorki, czy coachki, które mogą wspierać w tym procesie właśnie na poziomie samego umysłu, tak? No bo wiadomo, od fizjologii, od chemii ciała to są lekarze, ale lekarze nie pomogą z tym, co się dzieje w głowie, co się dzieje na poziomie umysłu, na poziomie ducha, na poziomie serca też, tak? Bo myśli są, jak się mówi, są nie nasze, one po prostu są, ale myśli wywołują emocje, tak? I czasami czujemy coś, nie wiemy czemu, a i tak źródło wszystkiego jest w umyśle. Przynajmniej ja to tak rozumiem. Dla mnie to tak jest, że oczywiście koherencja serca i umysłu, ale przede wszystkim przyglądamy się myślom, bo w momencie, gdy zmienimy myśl, zmieni się to, jak się czujemy. I to jest również właśnie o tej wewnętrznej wolności. Tak, Trochę tu zaszalałam bardzo szeroko i być może mam nadzieję, że niezbyt chaotycznie, nie, bardzo, ale bardzo myślę cały czas w temacie. No właśnie i też tak jak ja się spotykam z moimi klientkami, one są w takim momencie, że one nie chcą już tego starego, a jeszcze nie wiedzą, co z tym nowym, jak to zrobić. I właśnie tak jak mówisz, czy ty, czy ja, czy inne kobiety, my po prostu też tworzymy taką przestrzeń zrozumienia, tak? Bo mm, to, co ja zauważyłam też, to jest taki pęd i kobiet, i mężczyzn, szczególnie właśnie w tym rozwoju, w oświeceniówce, jak to się ładnie mówi, do kolejnych szkoleń, kursów, warsztatów, więcej, 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 więcej i jeszcze taka metoda, jeszcze taka metoda, jeszcze taka metoda, jeszcze taka. Potem mamy tych metod tyle, no bo to jest też o tym niezasługiwaniu, tak, o byciu niewystarczającą, to jest tam gdzieś pod spodem. trzeba się I ulepszać. tak, i też przez to, że my sobie fundujemy takie haje wysokie, no bo prawda, po tym warsztacie, może tam było trudno na tym warsztacie, ale potem się czuję lepiej, czuję miłość, czuję tutaj jedność, wszystko, wszystko, wszystko i wracamy do domu. I krach. Tak. I znowu dół, i znowu muszę na kolejny kurs, coś tam, żeby czuć ten high. A to jest nic innego jak kolejne uzależnienie, bo to jest z tego Tak. poziomu właśnie, że ja potrzebuję jakichś zewnętrznych bodźców do tego, żeby poczuć się lepiej, tak? To jest nic innego jak kolejny kieliszek, jak kolejny joint, jak kolejna słodycz, Mm. prawda? Jakby my to mamy w sobie, ten mechanizm dopaminowy, który, prawda, wow, super, super. Zapominamy się zatrzymać. Zapominamy o tym takim codziennym stawaniu do siebie, nawet na 5 minut takiej praktyki. I jak ja jestem ze sobą, nie? I z takim też mm, z takim nastawieniem, nie na zasadzie, że no ja tutaj teraz będę ten dziennik pisać, żeby tutaj być lepszym człowiekiem, żeby w końcu wiedzieć, co ja chcę, tak? Żeby w końcu móc coś robić, nie? Tylko też z takim ukochaniem, z takim właśnie uhonorowaniem już siebie, że ja już jestem idealna taka, jaka jestem. Już wszystko jest dobrze. Oczywiście chcę być lepsza, natomiast to, co robię dla siebie w codziennej praktyce, nie jest spowodowane moim ubytkiem, tylko tym, że ja właśnie w ten sposób honoruję, daję przestrzeń sobie po prostu bycia. Nie? Że to jest to, że to nawet nie jest kwestia tego, co robimy, tylko właśnie jak wewnątrz do tego podchodzimy. Ja przez bardzo wiele lat medytowałam, chodziłam na warsztaty i tak dalej. I ja cały czas to robiłam do zewnątrz, żeby właśnie siebie naprawić, żeby jeszcze, żeby jeszcze. Aż w Mm. końcu uświadomiłam sobie, aha,
I już byłam najlepsza, w sensie już zrobiłam wszystko, co mogłam. A się okazało, że to było niewystarczające, bo to nie chodziło o to. Mhm. Wystarczyło się zatrzymać, wystarczyło stanąć do siebie, zapytać siebie właśnie, co ja czuję, porozmawiać z wewnętrzną dziewczynką, po prostu dotknąć swojego ciała, dać mu uwagę, dać sobie uwagę, spojrzeć w lustro inaczej niż tylko, żeby pomalować rzęsy i sprawdzić, czy ja mam tutaj, nie wiem, jak ja mam fryzurę i czy ona jest okej. Nie? Tylko właśnie spojrzeć na siebie, na te esencje, zobaczyć siebie, a nie tylko tę maskę, którą nakładamy, żeby być, prawda, w tym zewnętrznym świecie. Tak, tak. Z tym, że to jest gdzieś, em, to jest gdzieś tam już później, ale gdy zaczynamy, to tak naprawdę każde te warsztaty są ważne. I jakkolwiek nie wiem, jak to jest na początku właśnie, że idę na jedne warsztaty, drugie, trzecie i myślę, kurczę, już jestem taka oświecona, nie? Wszystko wiem, zacznę doradzać moim znajomym. Oczywiście widzę od razu, jakie schematy w sobie noszą, tak, ale czubka własnego nosa nie widzę, tak, Mhm. ale to jest okej, bo to jest część, nie Mhm. wiem, czy się tego da uniknąć. I Mhm. kiedyś mnie to bardzo denerwowało w ludziach, ale dałam sobie spokój, bo wiem, że ja byłam dokładnie taka sama. Tak. I to jest to, że okej, chodźmy na te warsztaty, niech nam się wydaje, że wszystko wiemy. Gdzieś tam wierzę, ufam w to, że gdzieś tam jest ta, nie wiem, nasza dusza, która czuwa nad tym, że gdzieś się tam pali czerwona lampka, że a może jednak coś tutaj nie gra, tak? I sprawdzam, i sprawdzam, i sprawdzam. Dla mnie cały czas jest to ważne, to co mnie prowadzi też. Bardzo bliskie są mi nauki buddyjskie, zawsze były. I znaczy zawsze, od 15 roku życia, kiedy odkryłam buddyzm, ale jest to zdanie Buddy, nie wierz w nic tylko dlatego, że ja tak mówię, tylko sprawdzaj wszystko sam. Oczywiście nie powiedział tego w dokładnie ten sam sposób, ale w ten deseń, więc jeśli ja idę, nie wiadomo jaki jest oświecony mistrz, nie wiadomo jaki jest nauczyciel, ja będę to kwestionować i ja nie boję się, że mój światopogląd się na tym rozpadnie, bo chociaż się rozpadł nieraz, bo robiłam to, że odchodziłam od pewnych rzeczy, które nie były już prawdą, tak? Nie były już, nie zgadzały się ze mną i odchodziłam. I to jest ważne. I w tych poszukiwaniach naszych jedne warsztaty, drugie warsztaty, to jest i tak fajne. To jest fajniejsze niż pójście do baru i prawda, wypicie paru drinków, więc ja nie mam z tym problemu i to jest fajne. I to jest fajne, bo to jest taka nasza osobista podróż i będziemy kiedyś, i życzę właśnie każdemu, kto jest na tej drodze, żeby później patrzył na to z takim rozczuleniem, na te swoje początki i na to właśnie, co to nam się wydawało, co to znaczy kochać siebie na przykład. I ja jakoś nie pamiętam swojej drogi tutaj, ale wiem, ale pamiętam, jak też jedna z kobiet powiedziała do mnie coś takiego. e, Robiłyśmy jakiś proces, nie pamiętam już dokładnie, ale po tym wszystkim ona powiedziała, wiesz co, a ja myślałam, że kochać siebie to znaczy, że ja mam siebie kochać tak, jak ja kocham mojego partnera, że z takim jakimś hajem właśnie, z taką pasją, że ja to mam czuć, że to właśnie to znaczy kochać siebie. I dla mnie to był szok, bo ja nigdy nie myślałam, że tak można o tym myśleć, że to właśnie to znaczy kochać siebie. Mhm. A dla mnie to jest po prostu, to jest właśnie taka czułość wobec siebie, taka łagodność, takie otwarcie się, że na cokolwiek się nie wydarzy, to ja jestem ze sobą, ja jestem swoją własną najlepszą przyjaciółką, tak? Mhm.
I czasami się mogę sama na siebie wkurzać, a czasami się mogę złościć. Różne, wszelkie etapy są takie jak w normalnej relacji, ale mimo wszystko, tak jak i jeśli dziewczyny mają męża, mężowie mają żony, to wiedzą, jak to jest. Kochać kogoś, złościć się, ale kochasz, więc to jest ta miłość, tak? To nie znaczy, że cały czas, to nie jest zakochanie, że cały czas pływasz na różowej chmurce i Mhm. wszystko jest piękne, tak? Bo to jest właśnie jakiś high. I na tym haju to jest bardzo ważne, co ty powiedziałaś, Atimaja, bo ja też się tego nauczyłam troszeczkę późno, ale właśnie jeden z moich nauczycieli mówił do mnie, że jeśli wychodzisz z sesji, jeśli wychodzisz z warsztatów na haju, nie mówię o dobrym samopoczuciu, o po prostu takim poczuciu fajnie spędzonego czasu, konstruktywnie, czy po prostu dobrze, sympatycznie, tak? Ale o takim haju, to jest bardzo niebezpieczne i to znaczy, że my nic nie załatwiliśmy. Nic. Mhm. I to jest ważne, że ten prawdziwy rozwój, on nie ma tych hajów po prostu. Mhm. Jest w zasadzie bardzo nudny, ale z poziomu innej osoby, bo dla nas to, co się dzieje w nas, tak, to, co sami dla siebie odkrywamy, no to są skarby, tak? To my wydobywamy ten diament, tak, z tych szmat, z tych warstw fałszywej tożsamości, ego, jakbyśmy to nazwali. Ale też bycie człowiekiem to nie znaczy właśnie, czy bycie wolnym, to nie znaczy, że my już zawsze będziemy reagowali fajnie, że my już zawsze będziemy zen i spokojni, czy zawsze będziemy wiedzieć, co powiedzieć, czy nigdy nie zrobić czegoś głupiego. To zupełnie to nie znaczy, bo też nie oszukamy tego, jak my jesteśmy zbudowani, tak? Bo mamy ten mózg limbiczny, gadzi, i on ma wbudowane to przetrwanie, więc to jest też ten rozwój i ta swoja droga do dążenia do wolności, to jest umiejętność wybaczania sobie też. I to jest coś, na czym wiele ludzi się na długie lata potrafi utknąć, bo nie wiadomo, jak sobie w ogóle wybaczyć. Mhm. A to Mhm. jest też coś takiego, że wybaczanie jest zupełnie abstrakcyjnym terminem, ponieważ nie ma czego wybaczać. Po prostu nie ma czego wybaczać. Tak, a ten umysł, właśnie ten gadzi umysł zawsze będzie powodował, że my będziemy reagować podświadomie, nieświadomie, że będziemy robić pewne akcje i nie będziemy rozumieć czemu, a to jest to, tak, zanim wejdzie to myślenie już bardziej zaawansowane, tak, czy nie dojdzie nasza świadomość, to już upływa chwila, więc to wybaczanie sobie to jest też takie kluczowe, tak. Mhm. I, Mhm. I to też nie jest tak, że czasami po prostu siądziemy i sobie wybaczymy. Czasami to zajmuje dużo czasu. I czasami to właśnie to jest ta trudna część do przejścia, że nawet jakieś inne, że możemy kogoś kochać, ale mu nie wybaczyć, tak? Mhm. Że to się jakby miłość nie oferuje od razu wybaczenia w pakiecie. I na tym trzeba znowu osobno popracować. I to są wszystkie te takie niuanse, gdzie jest właśnie ta nasza wewnętrzna wolność właśnie. Czy to jest przede wszystkim to samopoznanie, że ja wiem, na co mnie stać, ja wiem, że ja w takiej sytuacji tak mogę zareagować i ja już z góry sobie wybaczam, tak? To wtedy Mhm. też nie ma w ogóle o czym mówić. I tak dopiero z tego momentu możemy się naprawdę komunikować z drugą osobą i widzieć tą osobę taką, jaką ona jest, a nie Mhm. taką, jaką my narzucamy jakby tej osobie, jak my ją widzimy, a później jesteśmy rozczarowani, że ta osoba się nie zgadza z naszym obrazem tej osoby, tak? I to też jest niewola, no, to po prostu jakaś projekcja Tak. zupełnej iluzji. Mhm. No, więc dopiero w tym momencie, gdy my sami, i ta podróż się nigdy nie kończy, tego samopoznania, tak? Bo cały czas ewoluujemy, cały czas inne tematy. Jak już jeden gdzieś przejdzie, to następny przyjdzie, albo z poziomu pierwszego wskakujemy na trzeci poziom trudności, tak? Więc to jest życie. To jest życie i jest pełne nieprzewidzianych sytuacji, jest pełne cierpienia,
ale właśnie chcę też powiedzieć, że są osoby, którymi ja się inspiruję, które cały czas które dla mnie są symbolami wewnętrznej wolności. I jedną z takich osób jest Viktor Frank, który, nie wiem, czy wiesz, co to jest, tak, jest dość znany obecnie. Człowiek, który przeżył obóz koncentracyjny w poczuciu wewnętrznej wolności, będąc totalnie zniewolony cieleśnie, zachował tą wolność umysłu i wspierał wszystkich wokół, wspierał swoich współtowarzyszy. Jest książka Człowiek w poszukiwaniu sensu. Gdyby ktoś sobie chciał przeczytać, bardzo, bardzo inspirująca, więc jeśli ktokolwiek sobie myśli, że ja nie mogę czuć się wolny, bo coś, bo tamtoś, bo jestem chory, bo mam taką rodzinę, bo mieszkam tutaj, to przeczytajcie sobie Wiktora Frankla, bo to właśnie sprawi, że runie część z waszych ograniczających przekonań. A poza tym, no po prostu ten ogrom miłości, który bije z tej książki, to jest powalający. Jedna z lepszych, No, prawda? Na ten temat. tak. No ja też bardzo ogromne wzruszenie w ogóle w trakcie czytania. I to, co mówisz, takie głębokie połączenie, że to jest taka głęboka prawda, taka ponad, nie wiem, jakieś po prostu interpretacje, tylko właśnie taka esencja tego. No. Tak jeszcze wracając do tego wybaczania, co powiedziałaś, ja bym tutaj, no bo wybaczać, prawda, to się wybacza jakiemuś złoczyńcy i tak dalej, ale to, co jakby słowo, które mnie przyszło, to jest pojednanie. No zobacz, Mhm. że tak naprawdę, czyli pojednanie, czyli jakby bycie jednym, tak? Że w momencie, kiedy my jesteśmy w stanie pogodzić się z tymi naszymi, bo chodzi mi o takie wewnętrzne wybaczenie, pogodzić się, zobaczyć, aha, taka jestem i przyjąć to, wtedy następuje pojednanie z tą częścią, którą wypieramy, z tą częścią, która gdzieś się manifestuje Tak, na zewnątrz też. I w momencie tego pojednania następuje to, że nas przestają rzeczy triggerować. I to, co powiedziałaś, że my już wiemy i stajemy w tej, mm, wiesz, to słowo po angielsku vulnerability, którego ja mhm. cały czas szukam idealnego odpowiednika po polsku i nie znalazłam jeszcze. Tak to bywa z angielskimi słowami. Tak, ale to jest esencja to słowo, którego my nie mamy po polsku, które jest taką tak naprawdę mocą w słabości, tak? Które jest właśnie tym przyznaniem się przed sobą, tym pojednaniem ze sobą, że aha, taka jestem, i stanięciem przed drugą osobą w tym i powiedzenie, tak, ja taka jestem. I Mhm. nie będę inna dla ciebie na przykład, albo dlatego, że wypieram, że nakładam maskę. Nie? I to jest też o tym wybaczaniu dla mnie gdzieś tam bardzo, bardzo w środku. Bo nam wybaczanie to się kojarzy właśnie, że och, ja tobie wybaczam, dobrze, i zapomnę, tak? I ja zapominam, tak? Albo wybaczam tak z zewnątrz jakoś, tak mentalnie. Wybaczenie to nie jest proces mentalny, dla mnie przynajmniej. Dla mnie to jest proces głęboko wewnętrzny, bo i co z tego, że ja ci wybaczę, że powiem, no dobra, spoko, że tam, nie wiem, skrzywdziłeś mnie czy coś, ale jeżeli ja stając przed tą osobą cały czas czuję wewnętrzne to znaczy, że gdzieś nie ma tego wybaczenia, nie? Mimo że Mhm. mentalnie ja już wybaczyłam, już zapomniałam i tak dalej. Mhm. Wiesz co, myślę, że troszeczkę inaczej wygląda w ogóle wybaczanie innym, a wybaczanie sobie. Mhm, Że jest tutaj taki mały niuansik. Nie wiem dokładnie na czym to polega, ale jest coś takiego.
mnie się wydaje, że łatwiej, chociaż czy to jest prawdziwe wybaczanie, no nie nam oceniać, bo może też nie do końca wiemy, tak? Każdy człowiek będzie inny. Wiem, że tak jak mówię, że czasami to wybaczanie to jest takie trochę zapominanie, tak? Bo są takie historie, że niby ktoś komuś wybaczył, a później się okazuje, że na przykład rodzic leży na łożu śmierci i nagle się okazuje, że jest jakiś problem, tak? Bo ci ludzie już po prostu, to już jest ten moment, żeby powiedzieć prawdę i wtedy się okazuje, że jednak te rzeczy wychodzą jakby w tych ostatnich dniach nawet życia, czy miesiącach i wtedy to jest dopiero tragedia, tak? Bo się okazało, że ta osoba, która całe życie mówiła nam, że wybaczy, że to jednak cały czas tam gdzieś było, tylko zapomniane właśnie bardziej niż wybaczone, Mhm, tak? mhm, Bo to wybaczenie właśnie pochodzi gdzieś w ogóle zupełnie z innego poziomu, z innego miejsca. Tak, że mhm, my chcemy może wybaczyć, tak, bo chcemy myśleć o sobie dobrze. Chcemy myśleć, że my jesteśmy w porządku. mhm, I mhm, bardzo wiele osób właśnie tak postrzega też i duchowość, czy rozwój, że wszystko trochę tak, to ja sobie powiem, że ja wybaczyłam i to już będzie, że wybaczyłam. Jak powiem sobie 30 razy każdego dnia przez 30 dni, to znaczy, że wybaczyłam, tak? No, tylko że później to właśnie zdarzy się jakaś sytuacja i właśnie będą wypadać trupy z szafy, jak to mhm, się mówi, że nagle się okazuje, że wcale nie jest tak kolorowo, jak mówiliśmy, ale siebie samych trudniej jest oszukać niż innych, że siebie samych, że sobie samemu wybaczyłyśmy. mhm, mhm, Troszeczkę. Widzisz, że to takie, że mhm. troszeczkę to jest inaczej, czy, czy, Tak, czy widzę, że to nie? jest inaczej, natomiast ja też widzę, że tak naprawdę to chodzi o to samo, bo zobacz, ten człowiek na łożu śmierci, on, który się przyznał do tego, że jednak gdzieś tam miał coś za złe, tak naprawdę siebie zdradził, nie? Że za sobą nie stanął. Mm. Nie przyznał się do tego, bo bardzo często jest tak, że my wybaczamy, nie stając za sobą. Że tak, tak, zapomnę, dobra, i taki po prostu jesteś i się godzimy z tym. Natomiast nie stajemy za sobą w takiej prawdzie na zasadzie ja się czuję skrzywdzona. Prawda? Stanięcie Mhm. niejako w obronie, w takim, w obronie, nie wiem, czy to jest to słowo, ale w takim jakby pokazaniu tego, że ja mam prawo czuć się, powiedzmy, skrzywdzona, oszukana, cokolwiek, tak? Cokolwiek by to było do wybaczenia. I stanąć wprawdzie z tą osobą, Mhm. w tej komunikacji, że wiesz, to było dla mnie takie, takie, takie i takie. I dopiero wtedy, kiedy ta osoba, no może to przyjąć albo nie, to już jest jej, natomiast ja stanęłam za sobą w tym momencie. Mm. I mnie będzie łatwiej Mhm. wybaczyć tak na głębszym poziomie, niż tylko dobrze, on taki jest, ponieważ właśnie to, co powiedziałaś, w tej duchowości takiej tej, że no bo ja jestem taka dobra, to ja mu wybaczę. No. A tym samym Mhm. nie staję za sobą. Mhm. Tak. No, końcowo i tak, no, bez tego wybaczenia będzie nam ciężko, bo to jest Mhm, obciążenie na naszej energii, po prostu na naszej takiej czystości energetycznej, tak? To, co no jakby musimy gdzieś tą ciemną plamę w sobie nieść, tak? A moglibyśmy się uzdrowić. Tylko to jest właśnie to, że tak strasznie ciężko nam się przyznać, że to my zawaliliśmy czasami. mhm, Nie? I mnie też jest czasami ciężko i czasami to zabiera miesiące, a czasami to zabiera lata. mhm, I to jest też bardzo ważne, żeby nie oceniać tego drugiego człowieka, że on to nie potrafi wybaczyć, ale może mhm, on jest w tym procesie, bo właśnie tu wchodzi to ocenianie. W momencie, kiedy oceniamy innego człowieka, przestajemy być wolni, mhm, bo jesteśmy po prostu w mackach ego, tak? mhm, I ciężko jest czasami, bardzo ciężko to zobaczyć z takiej pozycji codziennego życia. I dlatego też jest tak bardzo nam potrzebne to, żeby
dbać o siebie, żeby dawać sobie ten czas na integrację tego wszystkiego, żeby sobie dać czas, że nie wymuszać na sobie też. Jeśli coś mi przychodzi trudno, jeśli nie mogę temu człowiekowi teraz wybaczyć, to okej, ja teraz jestem z tym, że ja chcę, że ja nie mogę sobie czegoś wybaczyć, czy nie mogę w sobie czegoś zaakceptować. Mhm. To jest teraz okej i nie zmuszać się, bo to właśnie jest, że no, bo tak trzeba, bo coś wypada, albo bo byłam na tych warsztatach, no to już powinnam mieć to załatwione, tak? Nie? Albo już zrobiłam 3 sesje w tym temacie, jeszcze hipnoterapię i już powinno być załatwione. No ale właśnie niektóre rzeczy zajmują naprawdę bardzo dużo czasu, żeby odzyskać tą swoją wewnętrzną sterowność, sprawczość, Mhm. czegokolwiek nam tam brakuje. Mhm. Mm. No dobrze, myślę, że to jest też takie piękne zakończenie tego tematu wewnętrznej wolności, tak przynajmniej na dzisiaj, bo myślę, że mogłybyśmy jeszcze rozmawiać długo, długo i nie raz na ten temat, bo Też jest, tak myślę. tak, jest to piękna podróż w głąb właśnie. E, Dziękuję Ci jeszcze raz za tę rozmowę i życzę Ci wszystkiego dobrego. E, I takiej wewnętrznej podróży do jeszcze głębszej i głębszej wewnętrznej wolności, bo ja mam wrażenie, że to się nie kończy, tak? Że jeszcze można się wyzwolić i jeszcze, i jeszcze, i Pewnie, nie wiem, może kiedyś się kończy, no, najpewniej kończy się śmiercią, ale Mhm. to bardzo niebezpieczna podróż, ale taki żarcik. Dziękuję Ci również bardzo, Atimaja, bardzo mi fajnie się z Tobą rozmawiało. I no i co? I mam nadzieję, że się spotkamy. Tak, Spotkamy się jeszcze na pewnie. żywo. Nie, Może. mam nadzieję, nie przy jednej No, rozmowie i właśnie wiesz, tu nie tylko o wolności rozmawiałyśmy, bo zahaczyłyśmy o tyle tematów i tak. to wszystko się wiąże. Nie da się po prostu czegoś wyciągnąć i tylko o tym rozmawiać. Mhm. Więc to jest fajne i dziękuję Ci za tą możliwość. Dzięki. I również życzę wszystkiego dobrego i fajnych podróży. I tak, oczywiście ja nie twierdzę, jeszcze sprostuję tu, że ja już jestem wewnętrznie wolna, bo to jest absolutnie mit. To jest coś, co jest dla mnie ważne, tak? Mhm. I to jest coś, co ja chcę odkrywać. To jest ta podróż, na którą ja się świadomie decyduję. To jest to, czego ja chcę, tak? A cały czas odkrywam, co jest tą wolnością i właśnie do tego zachęcam każdego, kto akurat obejrzał ten film. Super. Dzięki. Dziękuję bardzo. Zapraszam do komentarzy, lajkowania i subskrypcji kanału. Dziękuję za uwagę.